Szanowni Państwo, przekaźnik kolejowy typu JRG, jaki jest, każdy widzi, ale ten tutaj jest troszkę inny, troszkę dziwny, bo uszkodzony. Czy groźnie? To sobie Państwo sami ocenicie. Ja postanowiłem, aby ten przekaźnik dać w łapki Olkowi, by to on sam osobiście mógł odnaleźć mankament i jednocześnie podzielić się Państwem wynikiem poszukiwań. Niniejszym wszystkich zainteresowanych i koniecznie cierpliwych, bo tylko tacy są w stanie obejrzeć ten film do końca, wspólnie z Olkiem zapraszamy do oglądania. Zepsuty przekaźnik, ujęcie pierwsze. Dzień dobry, szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozbierać przekaźnik, a to dlatego, że ma pewną usterkę. Sam jeszcze nie wiem, jaka to usterka, dlatego będę go rozbierać. Mamy no to on. Przekaźnik typu JRG, taki trochę nie najnowszy. No to jeszcze LM Ericsson Signal Bolaget. Mam nadzieję, że nas Ericsson nie pozwie za to, że wykazujemy, że on tutaj nie jest zbyt idealny. Sytuacja wygląda tak, że ostatnio próbowałem ten przekaźnik użyć w jednym obwodzie. Nie działało jak trzeba. I teraz Olek będzie miał niespodziankę. Będziemy go sobie mierzyć chyba, nie? No to co, sprawdzimy w ogóle, czy on działa, czy się wzbudza. Tak, tu mamy 24V przygotowane. Idzie, pracuje. Przygotowałem też sondę pomiarową. Podłączyliśmy sobie jeden biegun zasilania do cewki, do żarówki. Drugi jest tu, sprawdźmy, czy świeci. Świeci, druga żarówka tak samo, można się bawić. Kilka słów o tym, jaki układ styków i jakie zaciski są na przekaźniku JRG. Przekaźnik taki posiada zawsze 4 styki przełączne, oznaczone typowo A – zacisk do styków wspólnych ruchomych, F – zacisk styku czynnego, B – zacisk styku biernego. 4 takie komplety zacisków rozmieszczone są na przedniej płycie. Dolne zaciski to zaciski B. Powyżej, nad okienkiem odpowiadające im zaciski F, a nad nimi zaciski wspólne, czyli A. Ostatni, najwyższy rządek oznaczony kolejno 1, 2, 3 i 0 to część cewkowa. Na zaciski 1 i 0 zawsze wyprowadzone są cewki. Natomiast środkowe 2 i 3 wykorzystywane są w przekaźnikach kontroli świateł, posiadających jeszcze rezystor. Nie jest to jednak teraz istotne. Protagonista tego filmu, choć brak mu rezystora, to fizycznie posiada te zaciski, ale nie są w nim wykorzystane. Wróćmy zatem do filmu. Tutaj mamy F zwierne i B rozwierne. Na dole są bierne, na górze czynne, nawet widać jak się porusza. W tym przypadku są węglowe. Coś, a dolne nie są ze srebra? Tak, dolne są zwykłe, górne są węglowe. No tak, w książce też było, że dolne są srebro, górne węgiel. No to najpierw sobie sprawdzimy przy przekaźniku odwzbudzonym, czy zawsze będzie nam żarówka świecić. Świeci. Dalej, następne styki. Świeci. Następne świeci. Jeszcze następne świeci. A tak dla bezpieczeństwa to jeszcze sprawdzę sobie, czy nie ma jakiegoś przejścia. Nie, dobra. To teraz sobie wzbudzimy przekaźnik. I będziemy sprawdzać styki bierne. W sensie nie. Czynne. No. Świeci. 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 No to jeszcze. Chyba znalazłam usterkę. Tutaj powinno się świecić. Tutaj nie powinno, nie powinno, też nie powinno. Nie powinno. Ale się świeci. No to dalej, ok, zauważyłam to pierwsze, dalej tutaj kolejne przejście, tu powinno, tu nie powinno, nie powinno, dalej tutaj powinno, nie powinno, nie powinno, powinno.
Czyli mamy tutaj gdzieś przejście. Albo tutaj. Ok, a przy przekaźniku odwzbudzonym sprawdzimy, czy też mamy tutaj połączenie. Nie powinno świecić, nie świeci. Nie powinno, nie świeci. Nie powinno, nie świeci. Dla bezpieczeństwa sprawdzę jeszcze pozostałe. Nie powinno. Nie powinno. Nie powinno. Czyli przy przekaźniku wzbudzonym albo te dwa styki nam się łączą, albo te dwa. Żeby każdy mógł na pewno dobrze zrozumieć, co się stało, proszę popatrzeć jeszcze raz, ale na rysunek. W stanie bezprądowym zwarte powinny być ze sobą zestyki wspólne A z biernymi B. Co oczywiste, każdy zestyk niezależnie. Istotnie, tak właśnie było. Jeżeli jest potrzeba, to proponuję cofnąć nagranie i ponownie odtworzyć, by się przyjrzeć. Po wzbudzeniu przekaźnika przejście powinno być pomiędzy stykami A oraz F. Również tak było, ale pomiędzy stykami 3 i 4, tymi dwoma prawymi, również prąd mógł przypływać. A jak dobrze wiadomo, nie tak to sobie tego w fabryce przecież życzyli. Czyli podsumowując, jaki mamy problem? Przy przekaźniku wzbudzonym mamy tutaj albo te dwa styki zwarte, albo te dwa. Ale to jeszcze trzeba sprawdzić, rozkręcając przekaźnik. No, przełazić. Ty mów, że pułapki nastawiałeś. Bo to jest właśnie kabel do mikrofonu, żeby nam ludzie nie przełazili. Do tego się musi... Po to się w telewizji stosuje kabel do mikrofonu między kamerą a nami. Bo tu mamy mikrofon, proszę spojrzeć. No. Że jeżeli już ktoś będzie tędy łaził, żeby zawsze miał możliwość się o ten kabel... Wywalić. Dokładnie. Gorzej jak się wywali niosąc pół wagonów. Znasz. Wracając, mamy dwa sąsiednie styki, które mogą pracować w różnych obwodach. Ale są zwarte, czyli równie dobrze jakbyśmy tutaj mieli coś z sterowaniem plusem, a tutaj minusem. No co zwarcie. No to wtedy bezpiecznie sprawnie. No tak, ale to nie fajnie. Tu będzie obwód sygnałowy, a tu będzie plus, to nam zmostkuje połowę tego obwodu. Czekaj, przetwarzam. Sygnałowy. A, sygnałowy się zbudzi i będzie zielone. No. To co, zaglądamy do środka? No. Trzeba mu zrobić sekcję zwłok. Szanowni Państwo, rozkręcanie JRG. Czyli drugie. Sam proces kręcenia śrubkami utytłanymi w szwedzkiej plombie z powodu, że jest nudny, niemy. Dobra. To nie miało tak wyglądać, miały tylko śrubki wyjść. Ale fajnie pachną. Jak widzisz, co jest. Ale to można było szybko naprawić. Ale chodzi o to, żebyśmy pokazali, co jest. Wiem, że każdy już by chciał dostać na złotej tacy gotową odpowiedź, co się stało. Dlatego najpierw należy jednak krótko zapoznać się z wewnętrzną konstrukcją przekaźnika JRG. Uprzedzając, ujęcia, które teraz nastąpią, zostały nagrane po usunięciu usterki. To tak informacyjnie, gdyby czasem ktoś niecierpliwy już chciał przedwcześnie jej wypatrywać. Budowa przekaźnika JRG. Zapraszam. Co mamy w środku? No to wiadomo, jak przekaźnik, no to powinien mieć cewkę i powinien mieć jakieś styki. No, cewki to mamy nawet Dwie można powiedzieć są? dwie. Tu się od razu przyjrzymy, że one są Połączone w szereg. Prawdopodobnie 12V JRG będą miały identyczne cewki, tylko połączone wtedy równolegle, bo to sprawia, że ma 1000 ohmów i 12V. Tutaj mamy zaciski, tak? Od styki wspólne, styki czynne, styki bierne. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, odpowiednio A1, F1, B1. A tutaj wejście na cewki. I zostały W nam sensie jeszcze wejście i wyjście. A tutaj kiedyś coś było, ale nie pamiętam, co to było. To już przypomnimy. Tutaj nie ma nic. Tu nic nie było, a pokaż tam tego JRG, co leży. Tak, nie nasz, to nie będziemy go rozbierali. Ten ma plomby zwusowskie, a nie takie zapiaszczone. Ale widać, że on ma tutaj numery techniką, więc też pewnie nigdy na OTP nie był. Nie musiał. No. Prawdopodobnie od nowości mógł być eksponatem szkolnym. Więc też nie ma żadnych naklejek. Oprócz tej, że należy śrubkę wykręcić. O, właśnie pytałeś o tamtą naklejkę, nie? Na obudowie. Tu masz po polsku. I teraz tak. Przed uruchomieniem przekaźnika śrubę unieruchamiającą wykręcić do oporu i przykręcić nakrętkę oporu. Tak. Przykręć.
To jest śrubka, która dociska kotwicę w położenie czynne, żeby w transporcie nie latała. Aha. Natomiast tu są wykorzystane wszystkie zaciski. Dlaczego? Bo to jest przekaźnik 1602 albo 1702, tylko on ma wtedy srebrne styki, prądowy do kontroli świateł. Więc albo ma w środku rezystor wbudowany, w środek jest jeszcze rezystor wsadzony, albo ten rezystor się montuje na zewnątrz. Wybierając odpowiednie zaciski tutaj, możemy zdecydować, czy tu jest nawet opisane. 0,1 to jest tam prąd taki, 220 mA, 0,2 440, 0,3 660, czyli dla jednej, dwóch, to jest wskaźnik W20, dwie strzałeczki to są dwie żarówki i trzy żarówki tak. mamy. Albo dwie w sensie, że na przykład do S10? czerwonego światła to jest Ale nie, 330 S10. S10 na przykład. Przypomnij, co to za sygnał? Pomarańczowa i zielona. Nie, no to są oddzielne przekaźniki do górnego do dolnego. Ale trzy żarówki świecące razem mamy w pasach świetnych. Bo każda pas świetny są trzy lampki obok siebie. No. Każda ma swoją żarówkę 24W, więc łącznie będzie brało 660 mA po stronie pierwotnej, bo potem jeszcze jest transformator i on sobie tam w semaforze to przerabia. Szanowni Państwo, tak oto tutaj Artur nagadał bzdur. A Olek dobrze kombinował. Warto sobie przypomnieć starsze, niemigowe obwody świateł. Te od semaforów sześciokomorowych. Wtedy typowym rozwiązaniem był właśnie wspólny, umieszczony przed dławikiem przekaźnik KPZ. Kontrolujący i górne i dolne światło jednocześnie. Odczepy dla jednej i dwóch żarówek miały o tyle istotne znaczenie, Że były dynamicznie przełączane w zależności od tego, jaki sygnał, to znaczy z ilu świateł, miał w danym momencie ukazać się na semaforze. Natomiast wracając do naszego rozebranego gagatka, tu jest kotwica. Zamocowane na płytce izolacyjnej mamy ze styki. Tu widzimy, że styki ruchome do tego styku wspólnego A są połączone tą tasiemką, ponieważ to się porusza, tak? No, Pierwszy raz widzisz go w środku, nie? Nie mam No. z tym problemu. Czy tu jest sprężyna? Klasy. Ruszanie tego. no. Jakim sposobem odwracać ciągu działania? Jak się go odwróci, Wtedy na tak długich przewodach. to nie przyciąga, Właśnie. w Ale sensie jak nie jest na odpada, boku? ale jak jest na boku, to odpada. Jak już mówiłem, zostanie to zlikwidowane. Czyli coś jest na rzeczy, nie? Te tasiemki mogą być taką ale sprężynką? Nie. To teraz ja ci pokażę, bo byś nie zgadł pewnie. Ja myślę, że nie tylko ty byś nie zgadł, tam ci co patrzą też by nie zgadli. Widzisz tą śrubkę No. i tą długą rurkę? A. To czekaj. A teraz jak jest na boku, to... Ale i tak lubi sobie wrócić. Ale już może krzywo stoi. Tutaj podłoga jest krzywa. No, słyszy, jest krzywa podłoga. Przekaźnik JRG jest wyposażony w sprężynkę. Nieźle ukryta. Tak. Można się zdziwić. Tak wygląda obwód magnetyczny. Aha, Tu jest kotwica metalowa no. i obwód magnetyczny jest zrobiony tu przez jedną cewkę, górą powrót i przez drugą cewkę. Okej, to chyba wszystko. Tak, jakbyśmy to odkręcili, to powinien nam gorzej działać. No tak, możemy pokazać tu w ogóle cewkę po ściągnięciu. To jest rdzeń cewki, to jest sama ceweczka. Ale załóżmy ją z powrotem i dajemy sobie napięcie. I co, nie działa? A połącz je. Proszę cię bardzo. Chwilkę. Okej, działa. I teraz pytanie, jak zrobić, żebym nie musiał restartować zasilania 5 V, żeby mieć nowy przyczyn. On chodzi czy nie chodzi? Wiesz co, bo jak zmieniam A przekładam to tak jakby rozjazd, chciał, a nie mógł. A No czekaj, jeszcze ale raz, daj... przełożę sobie na bok, no to ja mam całą... A daj dwie. On wyciąga wtedy? Ej, przyłóż. No, dobra, dawaj. Odepnę i podłączę... Chodzi, tak? Dobra. Przyłóż mi napięcie, to ja chcę zobaczyć, czy będzie przyciągać. To? No. O! No dobra, a spróbuj go za to podnieść. To już są niskie. Czekaj, a jak go dasz tak? No, a teraz uwaga, odłączę przewód. Dobra. O, trzyma. A teraz weź rękę. Ja zabiorę przewód.
Czekaj jeszcze raz, żeby było widać tu w kadrze. Przyłóż. Zabiorę przewód. Czyli jakby wykryło połączenie tylko Dokładnie. jednego tego. Od tędy się zamyka obwód magnetyczny. Każda szczelina powietrzna tutaj zmniejsza siłę, z jaką przekaźnik przyciąga. Dopiero jak to przyłożymy z dwóch stron, jeszcze włożymy śrubki, no bo tu też przecież jest dziurka, która jest powietrzna. No to teraz zobacz, poczekaj, działa przekaźnik? No Teraz przyciąga. O właśnie, i to szybciej niż wcześniej. teraz ma siłę. Szanowni Państwo, wróćmy zatem do naszej usterki. Przypomnę, że problem polegał na tym, że w momencie, gdy przekaźnik się wzbudzał, to robiło się zwarcie pomiędzy jego dwoma prawymi parami ze styków. Nie przedłużając, zapraszam na długo wyczekiwaną odpowiedź, co to się stanęło temu przekaźniku. Jak ja słyszałem o dystykach, tam idzie drugi. Tak, No. Ja potrzebuję kodu, No bo- informacji. A bierne spróbuj. Albo człowieka, który No bo właśnie, no bo gierne nie działa, nie chcą stykać. nie wiem, to W sensie nie powinny, ale nie chcą. oni są taki kod, który... Szanowni Państwo, ogólnie cała usterka polega na tym, że tutaj jak mamy wejście od styków A, nie wiedzą jak to działa, ale działa. od styków A tutaj, idzie ta blaszka tutaj, nie wiem co to się nazywa, To jest taka plecionka tasiemka. taka linka, placionka, tasiemka, idzie, Dodajmy może od tego, że ta plecionka jest po to, że mamy tutaj styki ruchome, tak? no tak, i one się muszą ruszać, I one muszą być przypięte do zacisku, który się nie rusza, więc ten ruchomy fragment jest połączony plecionką, bo ona jest odporna na to, że sobie pracuje wielokrotnie. no tak. I tutaj ta tasiemka niby jest dobrze, ale popatrzmy sobie na te styki tutaj z drugiej strony. Tutaj też jest tasiemka, ale ta druga ze styku obok jest chyba troszeczkę za blisko tej pierwszej. I to, że jest za blisko właśnie sprawia, że no teraz najwyraźniej chyba jak przekaźnik jest odpadnięty, to jest tam jakaś mikroprzerwa, mikroszczelinka albo coś takiego, bo nie łączy styków, ale jak się przekaźnik wzbudzi, no to już łączy. Tak, i nam się te dwie tasiemki tutaj zeszły. Łączą się. I teraz pytanie, Dlaczego przy odpadniętym nie łączą? no widocznie akurat już wtedy mają dosłownie minimalną szczelinkę. A czekaj, a teraz tam przyłożę przy odpadniętym ale dopchnę je, to zobaczymy, czy to jest coś jeszcze innego, czego ja nie wiem. No to teraz mamy podłączony tester żarówkowy. No i przekaźnik jest odpadnięty, mimo że tasiemki są tam bliziutko, się żarówka nie świeci, a jak przesunę tasiemki, to świeci. Taka prosta usterka. A teraz jak go wzbudzę, to jest przerwa. No. Aha. A to dlatego, że dotykamy styków tych. A to spróbuj może na tych górnych, czynnych A, znaczy wspólnych. Świeci? Świeci. A jak rozepniesz tasiemki od siebie? O. Szanowni Państwo, normalnie byśmy się spodziewali usterek typu, że na przykład Przekaźnik się nie wzbudza, bo kabel mu się oderwał. tak, kabel albo coś gdzieś się takiego. oderwał, i cewka się przepaliła, zestyk nie przewodzi, bo się zapyprał, czy się zaciął czasami, tak, bo to jeszcze drugoklasowy to może zaciąć, po to kontrolujemy go w jakimś tam innym obwodzie na odpadanie. A czego byś się nie spodziewał? No nie spodziewałbym się, że gdzieś się zrobiło zwarcie, a dokładniej właśnie w takiej puszce przekaźnika. Dokładnie. Mało tego, między różnymi obwodami nie byłoby problemu, gdyby to był jakiś przekaźniczek teletechniczny, ale to jest zabezpieczeniowy, kolejowy, który charakteryzuje się tym, że w nim właśnie do tego typu usterek nie powinno dochodzić. Jak to się stało, że to się połączyło? Ktoś to macał? Bo samo z siebie by się tak grawitacyjnie nie tego. Dobre pytanie. Druga sprawa, to powinno wyjść w trakcie legalizacji. No. Czyli tego sprawdzania, czy Tego już jest... sprawdzenia, czy przekaźnik jest dobry. Każdy specjalista, który zajmuje się zabezpieczeniem ruchu zawodowo, a przy tym rzetelnie, na pewno właśnie przeciera oczy z przerażenia. Ponieważ jednak to jest filmik z internetu, to raczej w miejsce specjalistów
Oglądają go mniejsi lub więksi pasjonaci. Podam więc taki hipotetyczny przypadek. Prosta stacja Aleksandrów z znanym już dobrze pulpitem z klocków Lego. Albumowy obwód przekaźnika sygnałowego wyglądałby tak. Wzbudzenie się tego przekaźnika powoduje wyświetlenie sygnału zezwalającego na semaforze. Dlatego obwód zamknie się tylko wtedy, gdy wszystkie warunki, by pociąg mógł bezpiecznie jechać, będą spełnione. Załóżmy, że tor pierwszy, na który chcemy wpuścić pociąg, jest zajęty. Przekaźnik JT1 odpadł i przerwał zasilanie, a dowolny zestyk znajdujący się bliżej przekaźnika to nasz trefny JRG, np. KN1+. W innym obwodzie inny zestyk tego samego przekaźnika jest pod napięciem zasilania. I właśnie te dwa zestyki postanowiły zrobić sobie zwarcie. Teraz w obwodzie sygnałowym pojawia się obce napięcie i dyżurny ruchu po wduszeniu przycisku na pulpicie może nastawić wjazd na tor zajęty. Miejmy nadzieję, że to jedyny taki incydent na świecie. Gdyby pojechał na legalizację, to pewnie by to zostało, miejmy nadzieję, wykryte. Chociaż ostatnio też słyszałem, że podobno ludzie pracujący na legalizacji to też nie wiedzą do końca, do czego przekaźnik służy. Tak? Bo oni tam tylko mają zmierzyć i na tym tylko się okej. Teraz pytanie, dlaczego Ericsson nam wysłał taki przekaźnik? Czy oni nam chcieli pociągi No bo powiedzmy sobie szczerze, do czego doprowadzi usterka? Powiedzmy, bo tam ludzie patrzą, ale mogą nie wiedzieć. Jeżeli jakiś zestyk się zapaskudzi, nie będzie przewodził, albo cewka się przepali, przekaźnik nie przyciągnie, to jaki będzie skutek? No to załóżmy, że na przykład przekaźnika sygnałowego, czyli że... Nieważne. Przekaźnik, który ma się wzbudzić, się nie wzbudzi, no bo coś się zepsuło, coś się rozłączyło, nie działa. No nie będziemy mogli podać semafora, czy nie przełożyć wolnej zwrotnicy i tak dalej. Pokaże nam, że tor jest zajęty, mimo że jest wolny. Różne tego typu rzeczy się podzieją. Utrudnią ruch, ludzie się pospóźniają do roboty, bo pociągi będą stały. A jak wiemy, stojący pociąg to jest jedyny stan bezpieczny dla tego pociągu, prawda? Tak. Natomiast tutaj dochodzi do sytuacji, gdzie między różnymi obwodami może być zwarcie i do czego może to doprowadzić. Do Szczekocin? No niekoniecznie, tam był błąd ludzki, tam było dobrze. Ale na przykład do czegoś takiego jak w Babach? A tam było? Tam było, według zeznań maszynisty, nie wchodźmy teraz w szczegóły, tam mogło tak być, to jest jedna z wersji. Według zeznań maszynisty w Babach było w ten sposób, że jemu pokazało, że na tarczy ostrzegawczej czy na poprzednim semaforze, że będzie VMAX, a się okazało, że zwrotnica była na bok. No i w tym momencie tego typu usterka może doprowadzić do takiej sytuacji. No. Ale zdradzając na przyszłość, również tu tam będą miały związek przekaźniki JRG. Pewnego rodzaju miała sytuacja miejsce gdzieś w okolicach Włocławka, nie tak całkiem dawno temu, ale tam nie był problem z przekaźnikiem. Tam ktoś dał ciała. Te przekaźniki są bezpieczne pod jednym warunkiem, że dobrze zaprojektujemy obwód. Ale nie zdradzajmy, to następnym razem. I to nie jedyne takie miejsce, gdzie ktoś coś źle zrobił. Także szanowni Państwo, to, że każdego specjalistę projektującego urządzenia SRK można zastąpić skończoną ilością studentów, to w tej sytuacji niekoniecznie musi się sprawdzać. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Bezpiecznej podróży. Szanowni Państwo, czy to znaczy, że przekaźniki są niebezpieczne i koniecznie należy się ich wszystkich pozbyć? Wręcz przeciwnie. Po pierwsze, taka usterka jest niesamowicie mało prawdopodobna i może zostać bardzo łatwo wykryta na pierwszej, lepszej, dobrze zrobionej legalizacji. A po drugie, w przeciwieństwie do niektórych innych typów urządzeń, w przekaźnikach nie ma obawy, że przepełni się jakikolwiek bufor. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy ponownie. A powinna być? Równa. Dobra, to muszę tak.